Dzień dobry, bardzo serdecznie witam wszystkich na kolejnym z cyklu webinarów w ramach projektu Szkoły Doktorskie to nasza przyszłość, który jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ja nazywam się Barbara Pietrzyk-Tobiasz i jestem wiceprzewodniczącą Krajowej Reprezentacji Doktorantów i mam dzisiaj przyjemność poprowadzić kolejne spotkanie, które będzie dotyczyło problematyki skreślenia z listy doktorantów Szkoły Doktorskiej na tle przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. I na początku bardzo serdecznie chciałabym podziękować moim gościom, którzy będą występować dzisiaj w charakterze ekspertów i będziemy rozmawiać właśnie na ten temat. Chciałabym powitać gości, panią profesor Agatę Ziętek, dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownika studiów doktoranckich w języku angielskim na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w latach 17-19, autorkę licznych publikacji naukowych, członkinie rad redakcyjnych i programowych wielu czasopism, prezesa zarządu Fundacji Badań Międzynarodowych, przewodniczącą lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz recenzentkę w grantach i czasopismach naukowych. Bardzo serdecznie witam pani profesor. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam panią mecenas dr Katarzynę Hanas, adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, radcę prawnego, rzecznika praw studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Bardzo serdecznie witam pani mecenas. Dzień dobry państwu. I serdecznie witam pana magistra Piotra Radziejewicza, asystenta sędziego w Izbie Ogólnoadministracyjnej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który wcześniej wykonywał zawód adwokata, eksperta z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz procedury administracyjnej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. I nie przedłużając już wprowadzenia, postaramy się przejść do meritum tego spotkania, czyli tej tematyki skreślenia z listy doktorantów w szkole doktorskiej. I tak naprawdę jest to najdotkliwsza sankcja, jaką może spotkać doktoranta. Przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewidują tak naprawdę dwa rodzaje skreślenia. Tak zwane skreślenie obligatoryjne i drugi rodzaj to tak zwane skreślenie fakultatywne. I pierwsza grupa przyczyn skreślenia została uregulowana w artykule 203 ustęp 1 tej ustawy. I mamy tutaj takie przyczyny jak negatywny wynik oceny śródokresowej, niezłożenie rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym, rezygnacja z kształcenia, niepodjęcie kształcenia, naruszenie zakazu, który stanowi o możliwości kształcenia tylko w jednej szkole doktorskiej, czy też ukaranie karą dyscyplinarną wydalenia ze szkoły doktorskiej. Natomiast drugi rodzaj, to skreślenie fakultatywne, może nastąpić w razie niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej albo niewywiązywania się z obowiązków takich jak postępowanie zgodnie z regulaminem szkoły doktorskiej, brak realizowania programu kształcenia czy też indywidualnego planu badawczego. Od strony takiej praktycznej czy też formalnej bardzo ważne jest to, że skreślenie następuje w drodze decyzji administracyjnej, a ustawa przewiduje możliwość odwołania się od decyzji poprzez złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. I to są takie wstępne, ogólne informacje na temat tego, jak w przepisach jest uregulowane, jakie są regulacje prawne na temat skreślenia z listy doktorantów. Mam dzisiaj nadzieję, że postaramy się w jakiś sposób przybliżyć państwu tą tematykę, bo skreślenie, nic dziwnego, wywołuje wiele emocji. I już również w mojej praktyce działalności w Krajowej Reprezentacji Doktorantów wydaje mi się, że w tym niedługim czasie, stosunkowo niedługim czasie funkcjonowania szkół doktorskich już zaczęły się kształtować takie pewne reguły przeprowadzania oceny śródokresowej, przeprowadzania formułowania indywidualnych planów badawczych, a także prowadzenia tej procedury skreśleniowej właśnie w różnych aspektach i w przypadku różnych przesłanek, które uzasadniają takie skreślenie. I też pojawiają się, o czym dziś mam nadzieję powiemy, pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych, więc formułuje się też jakaś
linia orzecznicza w tym zakresie. Oczywiście nasz webinar ma czas ograniczony, trwa tylko 2 godziny, dlatego nie jest możliwe omówienie całości tej tematyki, wszystkich tych przyczyn skreślenia, dlatego skupimy się na tych, które mają takie najdonoślejsze znaczenie w praktyce, które są takie najczęstsze. I przechodząc już właśnie do meritum, może zaczniemy właśnie od takiej części może statystycznej, jak to od strony takiej rzeczywiście doświadczenia z tym wygląda, bo tych przyczyn skreślenia jest bardzo wiele i one mają różny charakter. I moje pierwsze pytanie, które pozwolę sobie skierować do pani dyrektor, jak to wygląda z pani punktu widzenia? Czy w pani praktyce często okazywało się konieczne sięgnięcie właśnie po ten środek, czyli skreślenia z listy doktorantów? I jakie w pani praktyce były to najczęstsze przypadki, kiedy rozwiązanie to musiało znaleźć swoje zastosowanie? Przygotowując się do dzisiejszego webinarium, zrobiłam właśnie sobie taką statystykę i Szkoła Doktorska Nauk Społecznych realizuje kształcenie od 2019 roku. Do chwili obecnej w szkole kształciło się około 100 doktorantów, w związku z tym nie jesteśmy ogromną szkołą, tak, porównując na przykład do innych szkół doktorskich w Polsce. Od 2019 roku do chwili obecnej skreślonych z listy doktorantów zostało 13 osób, czyli tak powyżej 10% osób, które jak gdyby z różnych przyczyn musiałam wydać decyzję dotyczącą skreślenia. Oczywiście każda decyzja jest bardzo indywidualna i podjęcie takiej decyzji jest trudne, tak? Bo bardzo często znamy te osoby lepiej lub gorzej i jest to taka decyzja, która wiąże się z określonymi również konsekwencjami dla tych osób, które zostały skreślone. Ale też przygotowując sobie tą statystykę, sprawdziłam, że biorąc pod uwagę przepisy ustawowe, to doktoranci byli skreślani najczęściej dlatego, że albo rezygnowali z kształcenia, albo dlatego, czyli to jest to obligatoryjne, tak, wynikające z przepisów ustawy, albo dlatego, że ten postęp w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, w realizowaniu indywidualnego planu badawczego nie był zadowalający, albo też na przykład nie wywiązywali się ze swoich obowiązków, które są określone w regulaminie szkoły doktorskiej. Mieliśmy jeden przypadek skreślenia z listy doktorantów osoby, która uzyskała negatywną ocenę w trakcie oceny śródokresowej, czyli Komisja Oceny Śródokresowej negatywnie oceniła realizację indywidualnego planu badawczego i w konsekwencji doszło do skreślenia. I jedna osoba została skreślona dlatego, że nie złożyła rozprawy doktorskiej. Także tak wyglądała statystyka, czyli 11 osób zostało skreślonych albo ze względu na rezygnację, mogę powiedzieć, 5 osób zostało skreślonych ze względu na rezygnację i 6 osób ze względu na to, że nie wypełniały obowiązków i nie realizowały w sposób wystarczający indywidualnego planu badawczego. Bardzo dziękuję pani dyrektor za tę wypowiedź. Myślę, że w tej perspektywie, ilu doktorantów się kształciło, kształci, ile rzeczywiście zostało skreślonych, że to daje nam pewien obraz właśnie takiego, że jest to jednak ten środek, tak jak pani dyrektor powiedziała, że trzeba to jest tak, każda sprawa jest indywidualna i to skreślenie wiąże się właśnie z określonymi konsekwencjami, więc nie jest też, jest takim środkiem, który wymaga takiego pewnego wyważenia. Dlatego stosunkowo tych decyzji, z tego co widzę, nie ma tak dużo, ale może te, które rzeczywiście są,
no, znajdują podstawy takie, że ta decyzja po prostu w tym danym konkretnym wypadku jest słuszna. No też, Jeżeli mogę, to wydaje mi się, że to również pokazuje to, że osoby, które decydują się do tego, żeby być doktorantem w szkole doktorskiej, podejmują świadomą decyzję. W związku z tym najczęściej, jeżeli ktoś rezygnuje, w związku z tym okazuje się, że to jest ta liczba osób, które gdyby podejmują decyzję, zostają zakwalifikowani, ale to nie jest taka w pełni świadoma, nie są na tyle zdeterminowani albo wybierają na przykład w międzyczasie jakąś inną ścieżkę, prawda, życiową, czy jakąś mają inną alternatywę. Natomiast w większości przypadków faktycznie to pokazuje, że nasi doktoranci są zdeterminowani i wiedzą od początku, czego chcą. Dlatego też ta liczba skreśleń nie jest jakaś taka znacząca. wydaje mi się, że to właśnie jest takie bardzo optymistyczne i też takie może trochę taki apel, jeśli oglądają nas kandydaci do szkoły doktorskiej właśnie, żeby ta decyzja też była przemyślana, żeby podejść do tego właśnie no w takich kategoriach, że jest to pewien obowiązek, który musimy realizować i żeby podchodzić właśnie do już samego podjęcia tej decyzji w sposób odpowiedzialny. Także myślę, że to jest taka refleksja nad tym. I tak jak już powiedzieliśmy, tutaj przewija nam się już we wstępie, ja troszkę mówiłam tak jak jest w ustawie i też pani dyrektor wspomniała właśnie o tej kwestii dwóch rodzajów skreślenia, bo to zostało zaznaczone, ale to ma naprawdę bardzo ważne znaczenie praktyczne, które mam nadzieję zaraz uda nam się na tym spotkaniu to pokazać, że to skreślenie obligatoryjne, kiedy to akt ustawy wskazuje na obowiązek, że doktoranta skreśla się z listy doktorantów, i to skreślenie fakultatywne, w którym mówi się jedynie o tej możliwości. I od takiej strony praktycznej, pani mecenas, jeśli mogę poprosić o odpowiedź, jak wyraża się różnica między tymi trybami? Dziękuję bardzo. Powiem Państwu w ten sposób, że w tym artykule 203 ustawy rzeczywiście są uregulowane te dwa tryby: skreślenie obligatoryjne i skreślenie fakultatywne. I na czym polega różnica? Tak naprawdę tą różnicę jesteśmy w stanie wychwycić już z samej konstrukcji przepisu. Więc w przypadku skreślenia obligatoryjnego mamy wskazany czasownik skreśla się, prawda? Skreśla. Więc tutaj, jeżeli dojdzie do ziszczenia się przesłanek, właśnie z tego ustępu pierwszego, to organ musi podjąć decyzję o skreśleniu. Nie ma tutaj żadnej innej możliwości, czyli jest to właśnie to obligatoryjne skreślenie. Natomiast w przypadku skreślenia fakultatywnego mamy troszeczkę inną konstrukcję tego przepisu i mamy wskazane, że organ że doktorant może być skreślony, prawda? Czyli może być skreślony oznacza tę fakultatywność, a więc ziszczą się przesłanki, więc organ może podjąć decyzję o skreśleniu, a może zaniechać właśnie tego skreślenia. Więc tutaj chodzi o tę różnicę związaną właśnie z tym literalnym brzmieniem, tak? Z konstrukcją przepisu. No i jest to tak naprawdę, że tak powiem, wymysł, tak, naszego ustawodawcy. Tak jest to skonstruowane właśnie w ten sposób. Dziękuję pani mecenas za to wyjaśnienie. Wydaje mi się, że ono jest takie bardzo istotne, bo zaraz przejdziemy do tematów bardzo szczegółowych i właśnie to, że ustawodawca celowo właśnie dokonał pewnego rozgraniczenia między tymi przesłankami obligatoryjnymi, gdzie organ tak naprawdę nie ma dużego pola manewru i musi wydać określoną decyzję, a tymi
przesłankami, które mają już taki charakter bardziej otwarty i daje właśnie organowi pewną taką kompetencję do tego, co zrobić, czy skreślać, czy nie skreślać. I właśnie przejdźmy teraz do tej kwestii samej proceduralnej. Mamy tutaj eksperta, który na co dzień zajmuje się tak naprawdę kontrolą, uczestnictwem w tym procesie kontroli różnego rodzaju decyzji administracyjnych i rzeczywiście jest mowa w ustawie, jest wyraźnie sprecyzowane, że to skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje nam środek odwoławczy w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. I panie magistrze, jakie są konsekwencje tego, że to właśnie w drodze decyzji administracyjnej następuje to skreślenie? Czy ten tryb skreślenia, ten obligatoryjny czy też fakultatywny ma jakieś znaczenie, czy w jakiś sposób wpływa na to, co powinno się zawrzeć w tej decyzji administracyjnej? Czy ona się jakoś, czy te decyzje się w ogóle różnią jakoś od siebie? I też kwestia, wydaje mi się, że bardzo ważna, w mojej praktyce zastępcy rzecznika i praw doktoranta i prowadzenia różnego rodzaju spraw, kwestia, która też wymaga pewnych wyjaśnień, bo jest trudna i nie wszyscy mają świadomość tego, zarówno doktoranci, jak i osoby, które biorą udział w wydawaniu tych decyzji. Jakie są gwarancje, które przysługują stronie takiego postępowania, takiemu skreślanemu doktorantowi? Czy on w jakiś sposób w tym toku tego postępowania ma zapewnione jakieś prawa, które może w jakiś sposób realizować w toku tego postępowania? To tak od ogółu do szczegółu. Przede wszystkim samą konsekwencją wydania decyzji administracyjnej jest to, że organ rozstrzyga sprawę co do istoty. Wydaje merytoryczną decyzję, czyli w przypadku zaistnienia tych przesłanek, czy to obligatoryjnych, czy fakultatywnych, i w przypadku uznania, że należy taką decyzję wydać, to organ wydaje decyzję o treści, skreślam z listy doktorantów oczywiście. Natomiast dalszą konsekwencją tego, że wydajemy decyzję administracyjną, czy też dyrektor wydaje decyzję administracyjną, jest to, że decyzja, co wynika z treści przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jest to, że decyzja taka musi zawierać szereg elementów formalnych, oczywiście takich podstawowych, czyli organy, określenie stron i tak dalej. Ale przede wszystkim to, co najbardziej nas interesuje z punktu widzenia dzisiejszej tematyki, to taka decyzja powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i uzasadnienie prawne, czyli dlaczego organ orzekł tak, a nie inaczej. Kolejną jeszcze konsekwencją, o której trzeba powiedzieć, wydania decyzji administracyjnej, czy to z punktu widzenia tego obligatoryjnego skreślenia, czy też fakultatywnego, jest to, że jak zostanie taka decyzja wydana, to ona już funkcjonuje w obrocie prawnym i przysługuje od niej środek odwoławczy. Czyli doktorant, którego taka decyzja dotyczy, który jest z niej niezadowolony, może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, a w dalszej konsekwencji skargę do sądu administracyjnego. Natomiast myślę, że najbardziej takie zaakcentowanie musi tutaj być zwrócone na treść uzasadnienia. Przede wszystkim to uzasadnienie faktyczne. To jest niezwykle istotne, jeżeli mamy to skreślenie z listy doktorantów fakultatywne. Bo jeżeli mówimy o obligatoryjnym, to oczywiście organ musi przeanalizować to, czy doszło do spełnienia tych przesłanek. Jeżeli doszło, to tak jak pani mecenas powiedziała, tutaj jest bardzo małe pole do popisu. Organ musi zastosować te sankcje w postaci skreślenia z listy doktorantów. Natomiast jeżeli mówimy o tym fakultatywnym skreśleniu, no to tutaj już mamy pewien luz decyzyjny. Tu organ już ma pole jakiegoś manewru, musi to przeanalizować, ocenić cały materiał dowodowy, ocenić, czy to postępowanie doktoranta, czy też jego jakieś zaniechanie, naruszenie było na tyle istotne, żeby zastosować tę najbardziej dotkliwą sankcję. Bo też jak przygotowywałem się do dzisiejszego webinarium, to sięgnąłem do takiego podstawowego przepisu, który określa obowiązki doktoranta. I na przykład przepis z regulaminu Szkoły Doktorskiej UMCS-u mówi tak, że doktorant ma obowiązek zgłosić szkole doktorskiej zmianę swojego adresu lub też adresu e-mail niezwłocznie. Natomiast jeżeli tego nie zrobi niezwłocznie,
no to postępuje niezgodnie z regulaminem. W dalszej konsekwencji organ, czyli dyrektor szkoły doktorskiej, mógłby go z tej przyczyny skreślić z listy doktorantów, bo postępuje niezgodnie z regulaminem. No i tutaj też właśnie ogromna taka odpowiedzialność na dyrektorze szkoły doktorskiej leży, no bo musi wyważyć, czy to negatywne postępowanie doktoranta jest na tyle istotne, żeby mu przypisać aż taką konsekwencję, czyli cel, a dotkliwość tej sankcji. Także przede wszystkim, jeśli miałbym się odnieść do tego pytania, które tu padło i zostało mi zadane, to organ musi należycie taką decyzję uzasadnić i to pod kątem uzasadnienia faktycznego i prawnego. Jeśli miałbym powiedzieć o gwarancjach, które przysługują takiemu doktorantowi, no to oczywiście tutaj mamy gwarancje, które przysługują każdej stronie postępowania administracyjnego. Czyli przede wszystkim taki doktorant ma możliwość brania udziału, czynnego udziału w tym postępowaniu administracyjnym. Może składać wnioski dowodowe, ma wgląd w akta tych spraw, musi być zawiadomiony, jak zostanie już zgromadzony cały materiał dowodowy i będzie wydawana decyzja. Także wszystkie te jego uprawnienia, które wynikają z kodeksu postępowania administracyjnego, jak również to, że on ma później możliwość odwołania się od tej decyzji, to jest również jego gwarancja w tym postępowaniu. Również to, że postępowanie administracyjne również w tym wypadku jest dwuinstancyjne. Tutaj jeszcze powiemy sobie o tej drobnej modyfikacji, która to nie, oczywiście to odwołanie później nie jest skierowane do organu wyższego stopnia, tylko jest ponownie rozpoznawany przez ten sam stopień, ale to nie narusza zasady dwuinstancyjności, o czym pewnie jeszcze dzisiaj powiemy. Także mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na to sformułowane pytanie. Bardzo dziękuję za te, myślę, cenne, praktyczne informacje, bo to, o czym Piotrze powiedziałeś przed chwilą, to w mojej praktyce rzecznika i tych decyzji, które nieraz wysyłają nam doktoranci z prośbą o pomoc, rzeczywiście jest szereg, oczywiście nie we wszystkich, ale są takie problemy właśnie z należytym uzasadnianiem decyzji. Nieraz organy ograniczają się tylko, powiedzmy, do dwuzdaniowego uzasadnienia, które w większości przypadków nie może ostać się wobec obecnego brzmienia przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Więc są różne sytuacje i kolejna właśnie szczególna rzecz, o którą prosiłam właśnie o zwrócenie uwagi też dla oglądających nas osób o tych gwarancjach, bo często jest problem chociażby z dostępem do akt postępowania, z tym czynnym udziałem, że doktorant z mojej praktyki miałam sytuację osoby, był to doktorant anglojęzyczny, który tak naprawdę nie za dobrze władał językiem polskim, rozumiał tylko niektóre sformułowania. Całe postępowanie toczyło się w języku polskim, więc on już na starcie miał trudniejszą tą pozycję. I tak naprawdę gdzieś tam w tym podmiocie, w którym się kształcił, nie miał nawet dostępu, nie wiedział, gdzie jest jego indywidualny plan badawczy, nie wiedział, co nim jest i ciężko było właśnie od organu podobne, bo trzeba było na jakiejś podstawie oceniać jego tutaj poczynania, a ciężko było ustalić, gdzie ten dokument się znajduje, więc to są takie rzeczy, które gdzieś zdarzają się w praktyce, więc... Może jeszcze, jeśli mógłbym tylko jedno zdanie, to modelowo to powinno wyglądać w ten sposób, że strona, ten doktorant, który nawet już zostanie skreślony z listy doktorantów, to i tak to postępowanie i to uzasadnienie tej decyzji powinno być tak sformułowane, tak skonstruowane, żeby on, czytając ją od początku do końca, mógł prześledzić cały tok rozumowania organu, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Żeby czytając tę decyzję uznał, że kurczę, faktycznie były przesłanki do tego. Jak najbardziej się zgadzam, to jest właśnie taka modelowa wizja tego, jak powinno wyglądać, a często właśnie praktyka nie odzwierciedla tego modelu, do którego powinniśmy dążyć. I przechodząc już, bo znamy już trochę tę kwestię procedury, która w dużej mierze właśnie determinuje nam tą treść decyzji. To dlatego też było podkreślane te dwa rodzaje skreślenia, po to, żeby unaocznić różnice w tym, jak powinna wyglądać decyzja administracyjna. I mamy też różne przesłanki skreślenia.
pani dyrektor na początku mówiła, że w jej praktyce jedna osoba została skreślona w przypadku negatywnego wyniku oceny śródokresowej, co można w perspektywie całej praktyki ocenić, że było to tylko jednostkowa sytuacja, ale wydaje mi się, że ta ocena śródokresowa ma kluczowe znaczenie w kształceniu doktoranta. I w wielu ośrodkach w Polsce, właśnie ta przesłanka jest taka uważana za tą taką najpoważniejszą, właśnie z uwagi na to już merytoryczne odniesienie się do tego, co doktorant zrobił, jak realizuje ten swój indywidualny plan badawczy, czyli tak naprawdę całe meritum, jak wygląda jego kształcenie, czy to, że on już jest w tej szkole doktorskiej, rzeczywiście idzie w dobrym kierunku. I ten właśnie przypadek negatywnego wyniku oceny śródokresowej ma taki charakter trochę specyficzny, dlatego że na początku doktorant przystępuje do oceny śródokresowej, która jest przeprowadzana przez specjalną komisję. Ustawa precyzuje, kto powinien w tej komisji zasiadać. W każdym razie zasiadają w niej eksperci, osoby, które przynajmniej w pewnym zakresie znają się na tej dyscyplinie, w której rozprawę przygotowuje doktorant. Możliwie pełnie znają też może dogłębniej tę tematykę, więc ta komisja tak naprawdę wydaje ten werdykt w postaci tego wyniku oceny śródokresowej. I on tutaj ma taki walor tak naprawdę decydujący w tym zakresie, bo jeśli ten wynik jest negatywny, to tak jak powiedzieliśmy wcześniej, mamy obligatoryjne skreślenie z listy doktorantów, więc tutaj ten luz decyzyjny, o czym była mowa, jest niewielki. I jak to wygląda? Poproszę właśnie panią mecenas o odpowiedź, czy właśnie w takiej sytuacji, w tym specyficznym przypadku, czy organ prowadzący postępowanie, czyli już przy tym wydawaniu decyzji, powinien w jakiś sposób dokonać kontroli tej przeprowadzanej oceny śródokresowej. W orzecznictwie mówi się w pewnym zakresie o jakimś zakresie kontroli właśnie przeprowadzenia oceny śródokresowej, tylko jest to bardzo trudne, bo jest to ocena merytoryczna, czy organ może merytorycznie oceniać wynik oceny, czy może merytorycznie wkraczać w to, co orzekła komisja, więc na czym, jeśli tak, jeśli jednak może, to na czym taka kontrola mogłaby polegać? I ostatnie pytanie, takie podsumowujące, czy pani w swojej praktyce rzecznika spotkała się właśnie z takimi problemami skreślenia z uwagi na ten negatywny wynik oceny śródokresowej? Dziękuję bardzo. Powiem Państwu tak, jeżeli chodzi o w ogóle kwestię kontroli oceny śródokresowej, to przepisy są tak skonstruowane, aby ta ocena ekspercka tak naprawdę zatrzymała się na etapie tym wewnątrzuczelnianym, prawda? Czyli tutaj zobaczcie sobie Państwo, drodzy słuchacze, że oceny, tak naprawdę ta ocena śródokresowa, czy ona będzie pozytywna, czy negatywna, wiadomo, że zależy od tego zespołu, zależy od komisji, więc nie zależy od przede wszystkim jednego eksperta w danej dziedzinie, oczywiście tutaj ze stopniem doktora, czy doktora habilitowanego, w ogóle ze stopniem naukowym, prawda? Więc na to zwróćmy uwagę, że to jest zespołowa ocena, więc tutaj jest też już jakby poruszana kwestia tej merytoryki. Ja wychodzę z założenia, że takim ekspertem w tej danej dziedzinie jest właśnie doktorant, więc to on powinien w jakiś sposób już tą swoją aktywnością, o której mówił tutaj pan Piotr Radziejewicz, też ukierunkować ten zespół, przedstawiać właśnie sprawozdanie, powinien być aktywny w tym procesie właśnie oceny śródokresowej, tej oceny merytorycznej. Natomiast więc tutaj jakby też są jakby pewne aspekty tej kontroli wewnątrzuczelnianej. Natomiast zobaczcie sobie Państwo, że w momencie, kiedy sprawa
trafia dalej, tak? Już mamy do czynienia na przykład z rozpatrywaniem sprawy w procedurze właśnie tej odwoławczej, w procedurze nawet przed sądem administracyjnym, to Wojewódzki Sąd Administracyjny będzie bazował na tym, co jest zebrane po prostu w trakcie postępowania administracyjnego, czyli będzie bazował na tych okolicznościach faktycznych, które rzeczywiście są uporządkowane. Stąd też kwestia właśnie tego należytego uzasadniania decyzji administracyjnych, więc dwuzdaniowe uzasadnienie to, odnosząc się do wypowiedzi wcześniejszych, jak można skontrolować dwuzdaniowe uzasadnienie? To też jest pytanie, bo z tego dwuzdaniowego uzasadnienia tak naprawdę nic nie wynika. Co tam można napisać? Że ocena była negatywna i jednym zdaniem, tylko dlaczego? Więc tutaj musi być podstawa też do tej kontroli, żeby można było w jakiś sposób te argumenty organu, również te argumenty przedstawiane prezentowane, prawda, przez doktoranta, również można było ocenić. Więc musi być materiał, żeby rzeczywiście skontrolować. Natomiast sądy administracyjne, z tego co też orientuję się i z praktyki właśnie rzecznikowskiej, z praktyki również radcy prawnego, sądy administracyjne oceniają bardziej te kwestie formalne, czyli tutaj jak to wygląda, jak przebiegała ocena pod kątem właśnie formalnym, jaki był udział tego doktoranta, czy tutaj w trakcie tej procedury administracyjnej było wywiązywanie się z terminów. Pod takim kątem będzie wyglądała właśnie ta kontrola formalna. Nie zapominajmy, że tutaj są pewne przejawy właśnie tej kontroli merytorycznej. Natomiast ten materiał badawczy, właściwie ten materiał do argumentacji, do argumentowania dalszego, musi też dostarczać nam doktorant, żeby jednak można było w jakiś sposób tą całą sytuację, tą całą sprawę jak najbardziej na korzyść tego doktoranta ocenić. Więc tak to wygląda. Z mojej praktyki rzecznikowskiej na szczęście nie spotkałam się z negatywną oceną śródokresową. Natomiast z praktyki radcowskiej rzeczywiście zgłaszają się doktoranci, którzy oczekiwaliby opinii w zakresie właśnie ocen śródokresowych, jak w ogóle przebiegają tego typu postępowania, jak przebiega tego typu ocena, więc tak to wygląda, ale na całe szczęście jako rzecznik nie musiałam się wypowiadać, jeżeli chodzi o skreślenie z listy doktorantów w wyniku właśnie negatywnego wyniku oceny śródokresowej, więc cieszę się naprawdę, bo to znaczy, że naprawdę mamy solidnych doktorantów. To jak najbardziej, pani mecenas, widzę, że to są optymistyczne wieści. I też dla słuchaczy nie taka ocena straszna, jak ją malują, więc wszystko jak doktoranci się wywiązują, to wtedy oceny są pozytywne i nie ma takich przypadków też negatywnych w postaci tego wyniku, który gdzieś tam eliminuje tą możliwość dalszego kształcenia. To, co też pani mecenas, wydaje mi się, powiedziała takiego właśnie bardzo ważnego, że czy też organy, czy później sąd, o czym też mam nadzieję jeszcze zdążymy sobie powiedzieć, kontrolują te decyzje, czy też to postępowanie od strony formalnej. Wydaje mi się, że nie zawsze jest to w pełni zrozumiałe, że tutaj nie do końca, że tą podstawą tak naprawdę tego, jak są oceniane, to są przepisy prawa i stosowanie tych przepisów prawa. Trochę inaczej wygląda, tak jak może gdzieś tam Państwo obserwują, procedura karna, cywilna, gdzie rzeczywiście tutaj w tym stanie faktycznym jest bardzo dużo możliwości do tego, żeby w jakiś sposób nim troszeczkę żonglować i przedstawiać to w różny sposób. Tutaj mamy takie sztywniejsze, można powiedzieć, ramy.
I też ze swojej praktyki, też komentując trochę, wchodząc w dyskusję, z mojej praktyki pojawiały się właśnie takie sprawy, gdzie rzeczywiście były takie błędy formalne w przeprowadzaniu tej oceny śródokresowej i to błędy po prostu na tyle poważne, że rzeczywiście no, ten wynik był nie do końca taki, można powiedzieć, czy obiektywny, czy po prostu ocena nie była prawidłowo przeprowadzona, więc tutaj rzeczywiście zachodził problem co do rzeczywiście wystąpienia tej przesłanki w postaci negatywnego wyniku. I rzeczywiście w takich sytuacjach też nie wygląda to w taki sposób, że ten organ jest taki, powiedzmy, całkowicie ma związane ręce, tylko też polega właśnie to na obowiązku takiej zwrócenia uwagi na to, czy ta ocena została prawidłowo przeprowadzona właśnie, więc tutaj też wydaje mi się to istotne. Oczywiście z pewnym poszanowaniem tych kompetencji merytorycznych osób, które oceniają rzeczywiście tego doktoranta. No i co by dużo nie mówić, oczywiście decydujące znaczenie ma doktorant, który przychodzi z tym co ma do pokazania, do zrobienia, który rzeczywiście to, co on zrobił, jest oceniane i to ma tak naprawdę kluczowe znaczenie, czy ta ocena będzie pozytywna, negatywna, a organy później skupiają się głównie na tych aspektach formalnych. Dlatego pozostając jeszcze przy tym temacie tego wyniku oceny śródokresowej, który może skutkować skreśleniem, jest taka kwestia, która też gdzieś w praktyce jest przedmiotem różnego rodzaju dyskusji, że mamy rzeczywiście ten wynik, następnie ewentualnie jest decyzja, ale trzeba zwrócić uwagę, że odwołać można się dopiero od decyzji o skreśleniu. Więc mamy wynik, doktorant dowiaduje się już o tym negatywnym wyniku i nie ma, przynajmniej nie ma w ustawie przewidzianych żadnych środków ku temu, by się w jakiś sposób od niej odwołać. I tutaj moje pytanie takie do pani dyrektor. Czy jest w takiej sytuacji jakaś możliwość polemizowania z tym wynikiem? I czy pani zdaniem w ogóle takie rozwiązanie jest właściwe? I czy powinno się doktorantom w jakiś sposób umożliwiać to odniesienie do wyniku, czy jednak to rozwiązanie, które jest przewidziane w ustawie, taka konstrukcja jest w pani ocenie wystarczająca? Ja może zacznę od tego, że ta ocena śródokresowa, bo tutaj już kilka razy to wybrzmiało, jest bardzo ważna, bo to jest taka forma sprawdzam, tak? 2 lata doktorant jest w szkole i po tych 2 latach mówimy sprawdzam. Jest to sprawdzam nie tylko doktoranta, ale również promotora. Tego, w jaki sposób promotor pracuje z doktorantem, czy jest w stanie zmobilizować doktoranta, zachęcić, ponieważ to jest ocena wspólna. I tutaj ja myślę, że osoby, które będą nas słuchały, powinny mieć tego pełną świadomość, że to nie odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie doktorant za realizację IPB, ale również promotor, który podpisuje się pod tym indywidualnym planem badawczym, który jest składany do instytutu, jest zatwierdzany, jest opiniowany. W związku z tym jest to naprawdę bardzo istotny moment, który sprawdza nie tylko samego doktoranta, czy realizuje, ale czy ta współpraca też z promotorem dobrze się układa. Także jest to bardzo ważny moment. Generalnie doktoranci, tak jak rozmawiam z naszymi doktorami, oni sobie cenią tą ocenę, chociaż jest to oczywiście jakiś stres, napięcie, emocje. Natomiast bardzo często są zadowoleni, ponieważ jest taka odpowiedź zwrotna, tak? Mogą spotkać się z innymi osobami z dyscypliny, w której prowadzą badania, które mogą mieć jakieś uwagi merytoryczne, nie tylko co do tego, co oni tam sobie robią, ale również merytoryczne, co do w kontekście, nie wiem, struktury pracy, czy uwzględnienia pewnych jakichś dodatkowych elementów w tych badaniach. W związku z tym sama ocena, tak jak mówię, nie jest taki diabeł straszny, jak go malują, bo to nie jest nic strasznego.
Natomiast oczywiście członkowie komisji do spraw oceny śródokresowej są powoływani, ponieważ reprezentują określoną dyscyplinę i najczęściej jest tak, że również jak gdyby ich badania w jakiś sposób korelują z tematem badawczym danego rozprawy tych badań doktoranta. W związku z tym staramy się zagwarantować, tak, tą jakość merytoryczną osób, które wchodzą w skład komisji oceny śródokresowej. W naszej szkole również stosujemy od 2 co najmniej lat taką praktykę, że członkami komisji w większości dyscyplin są osoby spoza, czyli mamy dwie osoby, które reprezentują dyscyplinę, ale są spoza ośrodka akademickiego, jakim jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. W związku z tym też jest większa transparentność, obiektywność, można powiedzieć. No i teraz przechodząc do tego finału, tak, co się dzieje, jeżeli jest skreślenie z listy studentów, i tego osobiście w tym roku, właściwie w ubiegłym roku, tak, akademickim doświadczyłam, kiedy musiałam podjąć decyzję dotyczącą skreślenia doktorantki z listy studentów ze względu właśnie na negatywny wynik oceny śródokresowej. Faktycznie regulamin naszej szkoły doktorskiej nie przewidywał procesu odwoławczego, tam nic nie było napisane. Poszliśmy w ten sposób, że no od każdej decyzji przysługuje odwołanie, tak? W związku z tym doktorantka odwołała się od decyzji, uzasadniając, jak gdyby przedstawiając swój punkt widzenia. Doktoranci mają wgląd do protokołu posiedzenia Komisji Oceny Śródokresowej, także nawet jeżeli ta decyzja, którą ja administracyjną wydam, jest taka enigmatyczna, tak jak Państwo tutaj mówicie, że jest skreślony ze względu na negatywny przebieg oceny śródokresowej, to ten przebieg jest opisany w protokole, tak? Jest przygotowany protokół i ten protokół, z tym protokołem doktorantka może się zapoznać, czy doktorant może się zapoznać i w oparciu jak gdyby o uwagi, tak, które były podstawą tej decyzji negatywnej, tak, może się do tych uwag odnieść, tak. Doktorantka się odniosła, no niestety, i w tej sytuacji, ze względu na to, że nie było zapisu w regulaminie, ja poprosiłam o to, żeby komisja ponownie jak gdyby ustosunkowała się do tych uwag zgłoszonych przez osobę, która została negatywnie oceniona. Już abstrahując od tych, prawda, od tego, na jakie argumenty powoływała się doktorantka, no, komisja gdyby odpowiedziała na każdy argument merytorycznie, co spowodowało to, że ja nie miałam innej możliwości, jak tylko i wyłącznie podtrzymać swoją negatywną ocenę. Natomiast jak gdyby miałam pewien taki, można powiedzieć, dyskomfort, tak, wynikający z tej sytuacji, ponieważ jak gdyby ten sam organ rozpatrywał tą samą sprawę. I w tym roku w porozumieniu ze szkołą doktorską i po konsultacji z samorządem doktorantów wprowadziliśmy taki zapis w regulaminie, który będzie obowiązywał od przyszłego roku akademickiego, że w przypadku właśnie negatywnej oceny dyrektor może powołać komisję w nowym składzie, z tym, że członków tego składu powołuje Rada Naukowa Instytutu, ponieważ to Rada Naukowa, Instytut, dyscyplina odpowiada de facto za jakość badań, czyli za pracę doktorantki czy doktoranta i za pracę promotora czy promotorki. I ten nowy skład, zgodnie z naszym regulaminem, jak będzie ponownie rozpatrywał czy oceniał ten indywidualny plan badawczy i odwołanie osoby, która by uzyskała negatywną ocenę
po posiedzeniu, tak, w wyniku posiedzenia Komisji Oceny Śródokresowej, ale są to bardzo rzadkie, także pierwszy raz mieliśmy z tym do czynienia i takie rozwiązanie zostało zaproponowane. Wydaje mi się, że ono będzie służyło takiej większej obiektywności, optymalizacji też, żeby nikt nie czuł się, że został w jakiś sposób tak skrzywdzony, czy że ten projekt, tak, który był realizowany i energię, która została włożona w procesie realizacji działań związanych z projektem, że ona po prostu nie zostanie tak roztrwoniona. Dziękuję właśnie za tą wypowiedź. Myślę, że to bardzo ciekawe rozwiązanie, które zostało wypracowane, z pewnością właśnie ku takiej transparentności i temu, żeby każda tak naprawdę ze stron czy osób uczestniczących w tym całym procesie no była przekonana do tego finalnego rozstrzygnięcia, które zapadnie, czy to podtrzymania tego negatywnego wyniku, czy też może zmiany w przypadku, kiedy rzeczywiście okaże się, że ten wynik pierwszy został, no może był niesłuszny, może coś nie zostało dostrzeżone w pracy doktoranta. Ja też właśnie to pytanie zadałam, bo dziś toczyła się właśnie taka dyskusja i wydaje mi się, że ona gdzieś jeszcze jest też ciekawa w kontekście ewaluacji szkół doktorskich, właśnie pod tym kątem tego w niektórych szkołach rzeczywiście przewidują różnego rodzaju właśnie środki, czy to odwołania od wyników, czy to jakieś inne dodatkowe komisje eksperckie, więc wydaje mi się, że tutaj to też wynika trochę z autonomii szkół wyższych, która pozwala trochę na to, żeby ewentualnie dostosowywać te nasze wewnętrzne regulacje tych obowiązujące w szkołach doktorskich do tego, jakie są potrzeby. I tutaj wydaje mi się szczególnie ważne, że też zostało to dokonane we współpracy z samorządem doktorantów, co no też jest takim kryterium, które Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaproponowała do tego, żeby było gdzieś tam uwzględniane w tych procesach ewaluacyjnych, żeby ta rola samorządu doktorantów była gdzieś tam istotna. Bo wydaje mi się, że jeśli te rozwiązania są takie zaakceptowane przez wszystkie te podmioty, to one mają większą szansę być skuteczne, są dobre, bo rzeczywiście i doktoranci, i kierownictwo, i inne podmioty rzeczywiście mogą być zadowolone z takiego rozwiązania. Też wydaje mi się, że bardzo ważną rzecz powiedziała pani dyrektor odnośnie samej oceny śródokresowej, że to nie jest tylko ocena samego doktoranta, że to jest również ocena promotora. Wydaje mi się, że tutaj wszyscy zgodzimy się, że to też jest właśnie to clue, żeby o tym pamiętać, że to jest jednak ocena też tej współpracy, tej relacji, jaka jest między doktorantem a promotorem, bo doktorant bez tej opieki naukowej, bez takiego odpowiedniego ukierunkowania, no ma o wiele mniejszy, będzie mu o wiele trudniej osiągnąć ten sukces, a nawet jeśli sam jest na tyle dobry, to zawsze pozostaje jakby troszkę ten niedosyt, że to mogło być jeszcze bardziej wypielęgnowane. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny aspekt, żeby o tym pamiętać, że to jest clue w ogóle kształcenia doktoranckiego i też zarówno w tych webinarach, w których uczestniczę, których prowadzę, że ten temat właśnie powraca, tej opieki promotorskiej, że często jest to gdzieś może też na studiach doktoranckich było to trochę zapominane, zdarzały się gdzieś tam przypadki czy opuszczania, że promotor opuszczał doktoranta, można tak powiedzieć metaforycznie, że po prostu nie interesował się jego losem, albo z drugiej strony doktorant gdzieś no jakby bez może konsultacji podejmował jakieś działania, które nie do końca okazały się właściwe. Wydaje mi się, że to są rzeczy i ta współpraca, takim już zdaniem podsumowującym trochę te rozważania, że ta współpraca, taki apel zarówno do Państwa doktorantów, kandydatów, że wybór promotora jest wyborem kluczowym w tym kształceniu. Jeśli ta decyzja jest dobra, to jest bardzo duże szanse są na to, żeby to kształcenie zostało sfinalizowane i to z bardzo dobrym wynikiem. A jeśli gdzieś
to zostanie gdzieś tam zaniedbane, to jest to po prostu trudniej, więc to jest taki, wydaje mi się, taki aspekt tej oceny śródokresowej, która rzutuje na to skreślenie właśnie, żeby też być w kontakcie z promotorem, bo też mam doświadczenia z różnego rodzaju spraw, że są promotorzy, gdzie zdarzają się rzeczywiście skreślenia z różnych przyczyn. I nieraz promotorzy są właśnie bardzo, bardzo aktywni i bardzo wspierają swojego doktoranta, bo się na przykład nie zgadzają z jakimś tam rozstrzygnięciem. Różne są sytuacje, ale wydaje mi się, że właśnie też trochę to obrazuje nam to clue tego, że jednak taka współodpowiedzialność, współpraca jest takim kluczem do tego sukcesu. Jeżeli mogę, tak ad vocem, Pani Basiu, trochę to nie wiąże się bezpośrednio z tematem dzisiejszego webinarium, ale właśnie ta współpraca z promotorem, trzeba pamiętać o tym, że nie podpisujemy żadnego cerografu, tak? Znaczy ten wybór promotora odbywa się w dosyć krótkim czasie, szczególnie jeżeli mamy doktorantów, którzy kończyli studia magisterskie w innym ośrodku akademickim, tak? Więc oni czasami przyjeżdżają do Lublina i no właśnie stoją przed wyborem, no, z kim dobrze byłoby pracować, czyli nie mają takiej wiedzy, tak? Nie mają tego doświadczenia z poprzedniego etapu kształcenia, w związku z tym to jest trudne, ale istnieje zawsze możliwość zmiany promotora, tak? Także to nie jest coś, co jest jak gdyby już cyrograf i kontrakt podpisany na 4 lata. Jeżeli coś się dzieje nie tak, to im wcześniej generalnie tym lepiej. Czyli lepiej, żeby też doktoranci mieli tego świadomość. Ja to staram się zawsze mówić z naszym doktorantem, że mają prawo do zmiany, jeżeli widzą, że ta współpraca właśnie przy realizacji indywidualnego planu badawczego nie układa się tak, jak układać się powinna. Przecież to są dwie różne osobowości, tak? 2 różne charaktery. W związku z tym czasami jest po prostu bardzo dobrze, a czasami jest trudno, tak? Jeżeli te trudności przewyższają tak korzyści, to lepiej powiedzieć, przepraszam, może powinnam czy powinienem pracować z kimś innym, pod kogoś innego kierunkiem i wtedy naprawdę czasami wychodzą bardzo dobre prace, tak? Jeżeli dochodzi do zmiany promotora, ale to tak nieco w innym temacie, ale ad vocem. W nieco innym temacie, ale też trochę właśnie jest w tym obrębie tego, żeby co zrobić trochę, żeby takich przykrych sytuacji uniknąć, jakiegoś skreślenia z różnych przyczyn, że cofamy się o kilka kroków wstecz i właśnie tu są takie elementy newralgiczne, jak ta współpraca z promotorem. Myślę, że to, co powiedziała Pani Dyrektor, jest bardzo ważne odnośnie możliwości zmiany, żeby też czy promotor, czy doktorant rzeczywiście byli też gotowi do tego, że jeśli taka decyzja wydaje się słuszna, to żeby nie wahać się i rzeczywiście zmienić i wtedy nie ma jakby tutaj niepotrzebnych problemów. Także tutaj może na razie odnośnie tej tematyki oceny śródokresowej postawimy kropkę, bo chciałabym jeszcze przejść do kilku zagadnień, które w webinarium. Kwestia taka dosyć ciekawa, bo wydaje mi się, że to też temat, który wywoływał liczne kontrowersje odnośnie samego celu i samej praktyki. Jeszcze do niedawna w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązywał zakaz zatrudniania doktorantów w charakterze nauczyciela akademickiego bądź pracownika naukowego. I ten zakaz został zniesiony z dniem 1 października 2023. Między innymi właśnie był to jeden z postulatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, by ten zakaz został zniesiony. On też był poprzedzony licznymi dyskusjami, czy on ma sens, czy to jest celowe, czy jednak nie. W każdym razie zniesienie tego zakazu stało się faktem i
przed tymi przepisami, no w takiej sytuacji, jeśli doktorant podjął takie zatrudnienie w charakterze nauczyciela akademickiego bądź pracownika naukowego, no to wiązało się to z koniecznością skreślenia z listy doktorantów. Ewentualnie miało też to zastosowanie w przypadkach, kiedy doktorant pozostawał w takim zatrudnieniu, a został przyjęty do szkoły doktorskiej. W takim wypadku tam tak naprawdę nie mógł skutecznie podjąć tego kształcenia. I też może pytanie do pani doktor. Czy miała Pani w praktyce jakieś sytuacje związane właśnie z tymi kwestiami, czy też tym zakazem zatrudnienia i problemami w tym zakresie? I jak Pani ocenia te zmiany? Czy ona wpłynęła, czy jakieś zmieniła te sytuacje? I może tak jeszcze podsumowująco, czy w obecnym stanie prawnym są jakieś sytuacje, kiedy doktorant może być skreślony z tej listy doktorantów z powodu pozostawania w stosunku pracy? Czy tutaj przepisy są w jakiś sposób ograniczające względem doktorantów? To może zacznę od takiej ogólnej oceny. Ja uważam, że zniesienie zakazu właśnie tego zatrudniania doktorantów w charakterze nauczyciela akademickiego bądź pracownika naukowego to jest naprawdę bardzo dobre posunięcie, tak? Ja się cieszę, szczerze mówiąc, że ten zakaz został zniesiony, ponieważ po pierwsze, na samym początku, jak obowiązywał ten przepis w tym wcześniejszym brzmieniu, zobaczcie sobie Państwo, że tam nawet była kwestia związana z interpretacją samego pojęcia zatrudnienie. Co należy rozumieć przez zatrudnienie? Bo z jednej strony, jeżeli mówimy o zatrudnieniu, to od razu mamy skojarzenie, no to tutaj do zatrudnienia stosujemy przepisy kodeksu pracy, a więc stricte mówimy o zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę, tak? Natomiast w ten sposób do końca nie można było tak interpretować, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do właśnie takiej interpretacji bardzo sztywnej, takiej językowej. Natomiast musimy zwrócić uwagę na to, co tak naprawdę nasz ustawodawca miał na myśli na początku, wprowadzając ten zakaz. I rzeczywiście zamysł był taki, żeby doktorant był skoncentrowany na pisaniu, na przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, na wywiązywaniu się z obowiązków właśnie wynikających z indywidualnego planu badawczego, składaniu chociażby wniosków grantowych, po prostu koncentrowaniu się na swojej takiej pracy naukowej, a więc nie na kwestiach dydaktycznych, nie na kwestiach jakichś takich właśnie organizacyjnych. No okej, więc tutaj w tym zakresie ten przepis należało interpretować po prostu znacznie szerzej, prawda? Zatrudnienie nie w oparciu tylko i wyłącznie o umowę o pracę, ale również na podstawie chociażby umów cywilnoprawnych. Natomiast w praktyce rzeczywiście pojawiały się takie sytuacje, kiedy na przykład promotorzy chcieli zaoferować, czy w ogóle jednostka, tak, wydział, instytut, chcieli zaoferować właśnie temu doktorantowi, żeby prowadził zajęcia dydaktyczne. Na podstawie właśnie przepisów, na podstawie umowy cywilnoprawnej, więc zgodnie z tamtym zakazem, no, doktorant nie mógł się takiego zadania podjąć, ponieważ no, zakaz obowiązywał, tak? Teraz został zniesiony, więc sytuacja jest znacznie prostsza. Natomiast no, tych przypadków rzeczywiście takich kontrowersyjnych było sporo. Natomiast jakby kolejną kwestią, dlaczego ja byłam w ogóle za zniesieniem tego zakazu i oceniam to naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie, jest fakt, że
Miałam wrażenie, że niektórych doktorantów po prostu zamykało się w obrębie właśnie tej szkoły doktorskiej. Oczywiście mogli chodzić na zebrania katedry, mogli uczestniczyć w jakichś tam pracach wydziałowych czy instytutowych. Natomiast wydaje mi się, że co ja zawsze powtarzam, jednak ta praktyka czyni mistrza i jednak powinniśmy umożliwiać doktorantom, żeby angażowali się również w takie życie ogólnouczelniane, dydaktyczne, organizacyjne. Właściwie na takich małych rzeczach też właśnie ci doktoranci się uczyli i uczą, prawda? Kolejna kwestia to jest, właściwie to chyba każdy tutaj przytaknie, kwestia ekonomiczna, prawda? Ponieważ doktoranci są to osoby dorosłe, które już też układają sobie życie, więc te stypendia w szkołach doktorskich niekoniecznie też moim zdaniem, jeżeli chodzi o wysokość, były adekwatne. Natomiast to jest jakby moje zdanie, moja opinia, więc tutaj ja w ten sposób po prostu oceniam takie aspekty pozytywne zniesienia zakazu zauważam. Natomiast czy są sytuacje, kiedy doktorant może zostać skreślony? Ja tutaj wskazuję, że są przesłanki wynikające z ustawy, które dotyczą właśnie tego obligatoryjnego i fakultatywnego skreślenia z listy doktorantów i tam nie ma informacji, nie ma w tych przepisach informacji, że doktorant może być skreślony z listy doktorantów z uwagi na podjęte zatrudnienie. Właściwie, że musi być, prawda, bo to byłaby kwestia wtedy obligatoryjnego skreślenia. Natomiast wydaje mi się tutaj bym to w ten sposób interpretowała, że w przypadku, jeżeli doktorant nie wywiązuje się na przykład ze swoich obowiązków związanych z realizacją indywidualnego planu badawczego, czy chociażby jakichś tam kwestii właśnie związanych z tworzeniem tej rozprawy doktorskiej, to tu już powstaje problem kolizji, prawda? Więc można by było się zastanawiać ewentualnie nad kwestią jakiejś fakultatywności w podjęciu decyzji o skreśleniu. Natomiast szczerze mówiąc, to nie wiem, czy to nie jest aż za daleko idąca interpretacja. Natomiast zauważam tutaj, że rzeczywiście może być to w ten sposób interpretowane, ale co do obligatoryjnego skreślenia, tutaj absolutnie nie ma mowy, tak? Bo przepisy na to nie zezwalają. Więc tak wygląda, tak po prostu oceniam tę sytuację. Tak to wygląda, Basiu. Dziękuję Pani mecenas. Myślę, że to ciekawe spojrzenie. Ja też czynnie, jakby koordynując pracę Biura Prawnego KRD, czynnie brałam udział w też nowelizowaniu tych przepisów, które finalnie zniosły ten zakaz zatrudnienia. I rzeczywiście jego stosowanie może na początku ono miało ten cel, o którym właśnie powiedziałaś, Kasiu, czyli ten doktorant miał się skupić na tym kształceniu. Samo też ministerstwo niejasne było stanowisko. Finalnie stanęło właśnie, wyraziło pogląd o tym wąskim rozumieniu tego przepisu, że to tylko stosunek pracy to wyłącza, więc tak naprawdę już całkowicie ten cel tego przepisu przestał istnieć tak naprawdę, więc i tutaj to jest to clue, gdzie i dalej wydaje mi się, że w rozmowach gdzieś na temat tego, na temat tej trochę podmiotowości doktorantów w tej społeczności akademickiej, czy doktorat ma być tym, czym ta osoba, która zostaje przyjęta do szkoły doktorskiej, to ma być ta podstawa, to on ma się skupić na tych badaniach, czy to ma być po prostu osoba, która się w pełni temu poświęca, czy to ma być zajęcie jedynie dorywcze. I wydaje mi się, że to jest pytanie, na które odpowiedź ciągle pozostaje otwarta, jeśli chodzi o przyjęte w ustawie rozwiązania i stosowanie.
a już zwłaszcza kwestie finansowania nie tylko samych doktorantów, ale w ogóle całego szkolnictwa wyższego i nauki, co jest bardzo szerokim tematem. W każdym razie, konkludując właśnie ten zakaz zatrudnienia, stąd też moje pytanie było właśnie z uwagi na te liczne problemy, które były związane z tym, później ten zakaz początkowo w ogóle w przepisach ustawy on obowiązywał, ale nie została sformułowana wprost jeszcze przesłanka skreślenia. Dopiero ten przepis dostał w międzyczasie dodany z uwagi właśnie na to, że te przepisy nie były pełne, nie były kompletne i po prostu pojawiały się problemy w tej praktyce. Więc w każdym razie teraz konkludując, ten zakaz zatrudnienia nie istnieje, nie obowiązuje, ale tak jak tutaj powiedziała pani mecenas, no w przypadku tego, kiedy te obowiązki wynikające ze stosunku pracy uniemożliwiają nam realizację naszych badań, no to rzeczywiście możemy się zastanawiać, czy taki doktorant prawidłowo realizuje te obowiązki wynikające z kształcenia. I tym samym płynnie przechodzimy trochę do tego drugiego trybu skreślenia, czyli tego skreślenia fakultatywnego, które, tak przypomnijmy, wiąże się między innymi z niepostępowaniem zgodnie z regulaminem, co też jest bardzo szeroką przesłanką, i takimi właśnie ocennymi okolicznościami, czyli brak zadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy, czy też właśnie tego braku realizacji indywidualnego planu badawczego. Jest to pewien taki tryb inny, bo jednym z trybem, który ocenia nasze dokonania, powiedzmy merytoryczne, to jest ocena śródokresowa. A tutaj mamy pewną drugi taki mechanizm kontrolny, który właśnie opiera się na tych okolicznościach ocennych. I w doktrynie i w orzecznictwie, jak się analizuje różne sprawy i to, co piszą różni eksperci właśnie na temat tego trybu fakultatywnego, to, że ona powinna właśnie następować z uwzględnieniem zasady proporcjonalności i uzasadnia rzeczywiście, dlaczego w tej konkretnej sytuacji to właśnie skreślenie jest odpowiednie, a nie jego zaniechanie. To już troszeczkę tutaj nam Piotr wyjaśniał właśnie na tym przykładzie z regulaminem szkoły doktorskiej, czy to powinno skutkować skreśleniem, czy nie. Ale wydaje mi się, że cennym będzie, korzystając z tego, że jest z nami tutaj pani dyrektor, jak to wygląda w praktyce okiem dyrektora szkoły. Jak prowadzone jest postępowanie w tym zakresie? Czy dyrektor podejmuje jakieś szczegółowe działania? W jaki sposób? Czy te uchybienia doktoranta są poważne, czy niepoważne? I kwestia też dodatkowa, wiążąca się z tym, jak takie okoliczności można nazwać obiektywnie uniemożliwiającym doktorantowi realizację pewnych aktywności. Choroba, różne problemy rodzinne, czy takie okoliczności mają znaczenie, czy one wpływają na wydawane rozstrzygnięcie? No generalnie wszystko ma znaczenie, tak, ponieważ tak jak powiedziałam, właściwie każdy przypadek jest indywidualny i w taki sposób należy do doktorantów i do decyzji dotyczącej skreślenia podchodzić. W kontekście tego fakultatywnego, tak, skreślenia z listy doktorantów, najczęściej jest to związane z tym, że nawet jeżeli ta ocena śródokresowa przebiegła pozytywnie, tak, czyli no, bo u nas w praktyce w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w trakcie oceny śródokresowej ta realizacja indywidualnego planu badawczego jest w taki sposób, jest mierzona, tak? Czyli można uzyskać określoną liczbę punktów, która gwarantuje tak pozytywną ocenę. No i oczywiście są osoby, które uzyskują prawie maksymalną liczbę, czyli 90 lub 100 i są takie, które są na tym minimum, tak? Czyli dostają, ponieważ realizują na poziomie minimalnym to, co sobie założyły w IPB. No i potem przychodzi 3. i 4. rok i okazuje się, że to minimum
nie jest jak gdyby podnoszone, czyli ta aktywność doktoranta jest niewystarczająca, a czas na zrealizowanie projektu badawczego, przygotowanie rozprawy doktorskiej jest w sumie ograniczony, czyli mamy 4 lata. I jeżeli wydawałam takie decyzje, a tych decyzji o charakterze fakultatywnym w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych było stosunkowo dużo, to one były konsultowane i to najczęściej było na wniosek promotora. Promotor sygnalizował, że współpraca z doktorantem nie układa się na tyle dobrze, że nie widzi możliwości zrealizowania celów i zadań badawczych, które zostały określone w indywidualnym planie badawczym. Były oczywiście różne przesłanki, tak, braku, tak, tej aktywności, czasami były to kwestie zdrowotne, jakieś inne okoliczności, no ale jak gdyby biorąc nawet pod uwagę różne okoliczności, promotor można powiedzieć zachęcał, dawał możliwość i tak dalej i niestety brakowało, tak, tej finalizacji podejmowanych działań, to ta współpraca i ta decyzja, znaczy ona musiała w którymś momencie zostać zakończona i trzeba to również pamiętać o tym, że dla promotora jest to również porażka, tak, bo jest to praca z kimś przez jakiś okres czasu i okazuje się, że ta praca jest nieefektywna. Promotor też musi podjąć w którymś momencie decyzję, czy tę współpracę należy przerwać, czy ją dalej kontynuować. W związku z tym, jeżeli faktycznie ten efekt jest zły, niewystarczający, nie ma realizacji, właśnie na przykład nie ma publikacji, nie ma konferencji, jest bierność, tak, doktoranta, to były wnioski tak promotorów dotyczące właśnie skreślenia z listy doktorantów ze względu na brak wystarczających postępów w realizacji indywidualnego planu badawczego. W kontekście, bo tutaj pani Basia pytałaś o kwestię zdrowia, tak? No tutaj jest taka sytuacja, że gdyby sytuacja zdrowotna nie umożliwia ewentualnie przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej, tak? Natomiast w kontekście niezadowalających postępów, tak? Jeżeli promotor mówi, że jest coś nie tak, no to tutaj to świadectwa czy zaświadczenie lekarskie właściwie niczemu nie służą i w mojej praktyce były takie sytuacje, kiedy faktycznie stan zdrowia uniemożliwiał doktorantom realizowanie planu badawczego i doktoranci w porozumieniu z promotorem rezygnowali z kształcenia, czasami mając świetne pomysły badawcze, no ale czasami są to czynniki obiektywne. Natomiast ja zawsze w rozmowie z doktorantami mówiłam, ale to nie jest koniec świata, dlatego że lepiej zrezygnować w którymś momencie, tak, i potem wrócić, tak, bo zawsze ten powrót jest możliwy do szkoły doktorskiej, niż dobrnąć do końca i żeby to skończyło się porażką i dla doktoranta, i również dla promotora. Także to są trudne decyzje, no natomiast czasami niestety okoliczności gdyby wymuszają na promotorze, bo najczęściej to promotor występuje z takim wnioskiem o skreślenie z listy doktorantów ze względu na niewystarczające, niezadowalające postępy w realizacji badań. Dziękuję pani dyrektor. Myślę, że to jest ciekawe też spojrzenie i to, że często to promotor sygnalizuje te problemy w tej realizacji tych obowiązków. To moje pytanie też było takie nie bez celu, bo ono właśnie
wydaje mi się, że bardzo dużo problemów, które gdzieś tam wynika na tym polu tego skreślenia fakultatywnego, oceny tych okoliczności bardzo trudnych, wywołuje takie problemy praktyczne i rzeczywiście taka kwestia, która gdzieś wydaje się dość paląca w dalszym ciągu, to jest niedoskonałość tych przepisów ustawowych, które rzeczywiście nie mówią nam tak naprawdę, co w sytuacji, kiedy doktorant nie może realizować tego swojego kształcenia. On tak naprawdę w tej chwili, tak jak pani dyrektor wspomniała, jest zmuszony do rezygnacji z kształcenia. On, jeśli szkoła doktorska ma taką możliwość, no to może wznowić to kształcenie. Ale wydaje mi się i też jest tutaj prowadzone są, czy też Krajowa Reprezentacja Doktorantów zgłasza różnego rodzaju postulaty, żeby właśnie trochę włączyć doktorantów do tego systemu, czy też ubezpieczeń społecznych, żeby ten doktorant mógł sobie w jakiś sposób, przynajmniej jeśli to jest możliwe w danej sytuacji, powrócić do zdrowia, powrócić do tej sprawności i wtedy bez konieczności tej rezygnacji, żeby mógł kontynuować to kształcenie. I to wydaje mi się, że z naszej praktyki ogólnopolskiej, krajowej, czy rzecznika, czy ogólnie były to problemy, które wielokrotnie gdzieś się pojawiały i bardzo szybko po wejściu w życie ustawy zaczęły pojawiać się takie problemy, zaczęły pojawiać się takie sprawy, że doktoranci byli skreślani nieraz w bardzo takich krzywdzących sytuacjach dla nich, więc to właśnie chodziło też troszkę o to unaocznienie, że na razie mamy te rozwiązania troszeczkę takie niesatysfakcjonujące na wielu płaszczyznach, ale no tutaj kluczowa jest troszeczkę też ta ocena tej sytuacji takiej jednostkowej, wzięcia pod uwagę tych różnych okoliczności. Stanowisko promotora, który mówi, że coś jest nie tak, czy doktoranta, który sam rzeczywiście podejmuje decyzję, że nie jest w stanie w tej chwili kontynuować tego kształcenia, więc wydaje mi się, że ta perspektywa też pani dyrektor jest bardzo istotna i też pomaga doktorantom, żeby zrozumieć, jak to wygląda od strony dyrektora szkoły, który no jednak musi podjąć tą decyzję, bo nieraz tak patrzy się tylko troszkę na swoją sytuację, a tutaj ten punkt widzenia jest nieco szerszy i daje możliwość do takiej podjęcia po prostu rozstrzygnięcia, które w danej sytuacji jest właściwe. Pani, jeżeli mogę, jest kwestia zdrowia, na przykład, jeżeli zdrowie nie pozwala jak gdyby kontynuować badań, tak, no to jest ta możliwość przedłużenia, tak, terminu złożenia rozprawy doktorskiej. I w naszej szkole, prawda, regulamin przewiduje taką możliwość, czyli jeżeli stan zdrowia uniemożliwia, to wtedy faktycznie mamy przedłużony termin na złożenie rozprawy doktorskiej i tutaj jak gdyby żadna krzywda się nie dzieje doktorantowi, no poza tym, że niestety nie otrzymuje stypendium doktorskiego, tak? I to jest ten jak gdyby mankament taki finansowy. Natomiast te sytuacje, o których wspominałam, to są sytuacje, które jak gdyby, w których najczęściej no jak gdyby widać było, że nie ma tej możliwości współpracy już na tym etapie, na przykład na drugim roku, że no, są różne względy, które uniemożliwiają współpracę, nawet ze względów zdrowotnych, tak? Także tutaj, no, tak jak mówię, to są bardzo różne indywidualne sytuacje, ale jeżeli wszystko się dobrze układa w badaniach, a nagle na końcu dochodzi tak sytuacja jak choroba, no ja na przykład teraz pozdrawiam wszystkich, prawą rękę mam niesprawną, to faktycznie jest trudność, tak, żeby sfinalizować pewne działania. Także to wszystko jest bardzo indywidualne i w taki sposób trzeba faktycznie podchodzić do każdego tematu i sprawy. Jak najbardziej się zgadzam też, no tutaj podkreślam, tak, jest to rozwiązanie w postaci przedłużenia i nieraz rzeczywiście jest to rozwiązanie konieczne w danej sytuacji, po które może sięgnąć doktorant, które rzeczywiście może pozwolić mu dokończyć po prostu te badania, które już rozpoczął.
Mamy jeszcze taki specyficzny przypadek, który też pojawił się w praktyce, tego skreślenia związane z realizacją grantów badawczych. Bardzo często zdarza się tak, że jest to trochę taka transakcja powiązana. Mamy doktoranta, który realizuje jakiś grant badawczy w szkole doktorskiej i nagle coś się dzieje, coś jest nie tak. Instytucja finansująca odmawia tego finansowania z różnych przyczyn. I co wówczas tak naprawdę? Często właśnie w takiej sytuacji w szkole doktorskiej jest wszczynana jakaś procedura skreśleniowa. No nie ma pieniędzy, no to z czego będziemy tego doktoranta finansować? I wszczyna się często z procedurę skreśleniową. I tutaj moje pytanie do pani mecenas. Jak tak tej sytuacji postąpić? Czy jest jakaś wówczas podstawa takiego skreślenia? Czy taka sytuacja jest dopuszczalna? Wiecie Państwo, no jak usłyszałam to pytanie, to od razu to, co mi przychodzi na myśl, to przede wszystkim nie ma podstawy, żeby z tego względu skreślić doktoranta. To jest jedna rzecz. Jest to sytuacja bardzo często niezależna od doktoranta, więc nie możemy absolutnie tutaj łączyć kwestii finansowania z grantu badawczego i nie możemy łączyć właśnie kwestii wynikających właśnie, czy związanych z finansowaniem ze szkoły doktorskiej. Ja stoję na stanowisku, że to są dwa odrębne finansowania, właściwie dwa odrębne źródła, z których po prostu pochodzą stypendia. Więc dla mnie tutaj jest sytuacja, moim zdaniem jest klarowna, tak? W mojej ocenie ja to oceniam jako po prostu swego rodzaju nadużycie, tak? Nie powinno być tutaj miejsca na właśnie na wszczynanie tej procedury skreśleniowej. Natomiast widzę to, że jeżeli chodzi o kwestię właśnie finansowania z grantów badawczych, czy w ogóle otrzymywania jakby tak zwanego, czy nawet podwójnego stypendium, no ten problem gdzieś tam zaczął się pojawiać. Zaczął właśnie narastać, doktoranci zaczęli na to zwracać uwagę. Jest to moim zdaniem też problem taki ogólnopolski, więc na pewno wymagający jakiejś interwencji z zewnątrz i takiego bardziej rozwiązania chyba systemowego, albo aż do momentu rozstrzygnięcia przez takiej właśnie pierwszej czy takiej precedensowej sprawy przez właśnie NSA prędzej czy później. Natomiast moim zdaniem taka sytuacja to jest sytuacja niezależna od doktoranta, czy to są sytuacje niezależne od doktoranta i wydaje mi się, że szkoły doktorskie powinny, czy uczelnie powinny właśnie zapewniać środki właśnie na kształcenie tych doktorantów, skoro decydują się na, czy oferują po prostu to kształcenie. Więc to moja ocena. Tak to wygląda, tak naprawdę nawet analizując, interpretując przepisy i dotychczasowe orzecznictwo. Dziękuję Kasiu za tę odpowiedź. Właśnie mi się wydaje, że często tutaj dochodzi do pewnej kolizji przepisów o charakterze cywilnoprawnym z tymi, które mamy powszechnie obowiązujące w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które wyznaczają nam trochę te administracyjne podstawy, czyli właśnie te chociażby przesłanki skreślenia i tak dalej. Więc tutaj nieraz też w mojej praktyce pojawiały się tego rodzaju problemy, gdzie gdzieś nie zawsze te sytuacje były jasne, więc też mi się wydaje właśnie, że tutaj ta kwestia zwracania uwagi, że tą podstawą skreślenia muszą być te przesłanki ustawowe. Jeśli one są spełnione, nie ma, no powiedzmy, nie wiem, postępu, nie są realizowane te punkty, no to wtedy można skreślić. Ale rzeczywiście jest problem, zgadzam się z tym, że są to problemy w skali kraju odnośnie też tych, czy tak zwanych tych ze stypendiów zastępowych i tego, jaki czasami ma status ten doktorant właśnie taki, który realizuje dany grant badawczy i ten status jest nieraz nie zawsze jasny, rodzący problemy i też wydaje mi się prawne
wielu ekspertów prawnych nie do końca się ze sobą zgadza, więc tym bardziej jest to właśnie taka kwestia trudna, niemniej te wszystkie wnioski, które tutaj powiedziałaś, wydaje mi się, że są dla doktorantów takie dość istotne. Bardzo proszę pani dyrektor. Jeżeli mogę, tutaj taką chyba wątpliwość, może w moim skromnym doświadczeniu, ale uczestniczę w różnych forach, tworzą doktoraty wdrożeniowe. Dlatego, że żeby doktorat wdrożeniowy był realizowany, to nie tylko, że ma być wdrożenie, ale również doktorant musi być zatrudniony w określonej placówce, miejscu, gdzie to wdrożenie będzie później realizowane. I niestety czasami w tych doktoratach wdrożeniowych doktorant z doktoratu wdrożeniowego traci miejsce pracy. I wtedy faktycznie pojawia się problem i na to nie ma jednoznacznego rozwiązania, bo w tych forach szkół doktorskich, w których uczestniczę, no są naprawdę bardzo różne, tak? Przyjęte modele. No czasami jeżeli ten projekt uda się dostosować do takiego projektu stricte badawczego, a nie wdrożeniowego, to szkoła doktorska jak gdyby przenosi, no i pozyskuje, no stara się, no bo za doktorantem idą subwencje, także jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, prawda? W związku z tym trzeba znaleźć w budżecie pieniądze na określoną osobę tego doktoranta, bo jeżeli chodzi o wdrożeniowy, tak, no to są pieniądze po prostu z innego źródła. Trzeba też pamiętać o tym, że i u nas w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, ale na przykład szczególnie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest odrębna jak gdyby nieco rekrutacja do właśnie projektów, czyli profesor ma projekt, prawda, badawczy i rekrutuje doktoranta do szkoły doktorskiej, a jednocześnie do projektu. No i tutaj mogą się pojawiać niestety czasami różnego rodzaju problemy, i faktycznie dobrze byłoby przyjąć jakieś systemowe rozwiązania, o których obie panie mówicie, a których na pewno brakuje, również w kontekście tych wdrożeniówek tak zwanych. Ja się jak najbardziej zgadzam, bo wydaje mi się, że kwestia doktoratu wdrożeniowego jest jedną z teraz najbardziej palących problemów środowiska, że osób, które odbywają, bo może nie jest i ta liczba jest, może nie jest znaczna w skali wszystkich doktorantów, ale wydaje mi się, że z uwagi na specyfikę tego programu jest to kwestia dość istotna. I problemy też są związane właśnie z tym, że ten program działa na podstawie komunikatu, który tak naprawdę nie jest żadnym aktem obowiązującego prawa. I to też nam stwarza trochę problemy, jak my mamy traktować ten komunikat. I wydaje mi się, że też to rozwiązanie potrzebuje pewnych zmian, potrzebuje udoskonalenia, bo jest rozwiązaniem słusznym, ma ogromny wymiar aplikacyjny, też taki właśnie ta istota tego wdrożenia tutaj jest taka kluczowa, że te badania naprawdę mają ogromny wymiar praktyczny, a nie bazują na samej teorii, więc jak najbardziej podzielam to zdanie i też jest tutaj pole do tego, żeby tą kwestię udoskonalać i tutaj dalej na tym polu działać. I zmierzając już do końca, teraz troszeczkę zmasowany atak na Piotra, który ostatni, kilka pytań właśnie związanych już z tymi takimi etapami końcowymi tej procedury skreśleniowej. I jak to tak naprawdę wygląda? Już tutaj nam się pojawiło coś na temat procedury odwoławczej, ale dobrze. Przyjmijmy to, że zostałam skreślona z listy doktorantów i co tak naprawdę w tej sytuacji? Jak wygląda dalsza procedura? Wiemy, że mogę złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. I czy ja powinnam coś w tym wniosku zawrzeć, czy powinnam w jakiś sposób tutaj uzasadnić, dlaczego ja uważam, że to skreślenie było niewłaściwe i tak naprawdę czym się różni, bo mówimy tutaj o tym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Też pojawiało się gdzieś, że
znów ten sam organ to rozpatruje. Jak to wygląda? Czym to się różni? Co to jest tak naprawdę co to jest za środek, który przysługuje? I co się dzieje dalej? Jeśli ten wniosek okaże się bezskuteczny, decyzja w dalszym ciągu jest negatywna, to w takiej sytuacji może zrobić doktorant jako strona tego postępowania? No dobrze, to co w takiej sytuacji doktorant może zrobić, jeżeli dostanie już taką negatywną decyzję i zostanie skreślony z listy doktorantów? No to jeżeli z taką decyzją się nie zgadza, no to oczywiście musi z nią w jakiś sposób walczyć. I tutaj już odpowiadając na to pierwsze pytanie, czy taki wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy to jest to samo co odwołanie. W istocie spełnia to podobną funkcję co odwołanie, no bo powoduje, że organ musi ponownie zająć się całą sprawą. Nie jest to odwołanie, a od odwołania różni się to tym, że odwołanie jest rozpoznawane przez organ wyższego stopnia, czyli przechodzi to do innego organu. To już wcześniej pani dyrektor sygnalizowała w kontekście odwołania od oceny komisji, że tutaj jak to jest, że znowu ten sam organ rozpoznaje mi tę samą sprawę. Także tutaj ustawodawca przyjął, że jako że od oceny dyrektora, od dyrektora nie ma tak naprawdę jakiegoś organu wyższego stopnia, więc jest taka procedura administracyjna jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Polega to na tym, że składając taki wniosek, raz jeszcze ten sam organ od początku do końca rozpoznaje mi tę samą sprawę. Raz jeszcze ocenia wszystkie dowody, raz jeszcze przeprowadza procedurę administracyjną i raz jeszcze wydaje decyzję. Oczywiście organ, rozpoznając tę sprawę już jako druga instancja, może oprzeć się na zgromadzonym materiale dowodowym, który zebrał już jako organ pierwszej instancji, ale może go też jeszcze uzupełnić. I tutaj już przechodząc do tego kolejnego pytania, co taki wniosek powinien zawierać? Oczywiście tak naprawdę formalnie kodeks dopuszcza bardzo odformalizowany tryb składania takiego wniosku. Tak naprawdę z tego wniosku może wynikać tylko to, że jestem niezadowolony z tej decyzji, organie rozpoznaj mi tę sprawę raz jeszcze. Natomiast oczywiście, żeby zwiększyć te prawdopodobieństwo, zwiększyć te szanse, że organ, już w zasadzie ten sam organ, ale rozpoznając ponownie tę sprawę, zwróci uwagę i zmieni tę decyzję, z której jesteśmy niezadowoleni, no to musimy temu organowi postawić jakieś zarzuty. Musimy coś powiedzieć, organie, rozpoznając tę sprawę po raz pierwszy, coś zrobiłeś nie tak, źle oceniłeś jakiś dowód, na coś nie zwróciłeś uwagi, być może jest jeszcze jakiś dowód, który ja ci teraz to sygnalizuję. Także tak modelowo to się mówi takie trio, czyli że w wszystkich środkach odwoławczych powinniśmy zgłosić zarzuty, jakiś zakres zaskarżenia sformułować, no i wnioski. O co my tak naprawdę wnosimy? No i tutaj nie trudno się domyślić, że jeżeli składamy taki wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, no to wnosimy o to, żeby uchylić tę decyzję organu pierwszej instancji. Także zbierając to do kupy, taki wniosek tak naprawdę, żeby miał jak największą szansę na powodzenie, powinien zawierać jakieś zarzuty i wnioski. Powinniśmy sformułować to, co nam się nie podobało w tym postępowaniu, czyli że faktycznie organ, dyrektor, oceniając na przykład w tym fakultatywnym trybie skreślenia z listy doktorantów, nie do końca ocenił to w sposób taki proporcjonalny, czyli że ta decyzja była zbyt pochopna, że jednak to przewinienie tego doktoranta nie było aż tak jaskrawe, aż tak duże, że nie było aż tak nacechowane negatywnie. Natomiast w przypadku obligatoryjnym również mamy jakieś pole manewru, ponieważ wprawdzie tutaj luz decyzyjny w zasadzie nie występuje, ale możemy powiedzieć, że ocena śródokresowa, którą komisja dokonała, na przykład nie zawierała jakiegoś uzasadnienia, a mimo wszystko dyrektor wydał decyzję o skreśleniu z listy studentów. To jeszcze przechodząc później dalej, trochę więcej o tym powiem, natomiast jest jakaś forma do tego, żeby z tym walczyć. Natomiast tutaj jeszcze taka różnica, czym się różni wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od odwołania. Jeżeli chcielibyśmy dalej iść z tym i oddać ten spór zaistniały pod już rozstrzygnięcie przez sąd administracyjny, no to w toku takim odwoławczym musimy wykorzystać tę ścieżkę odwołania, czyli musi ten organ drugiego stopnia nam to rozpoznać. Natomiast w przypadku ponownego rozpatrzenia sprawy, to ustawodawca przyjmuje, że już nie musimy takiego wniosku składać. Więc jeżeli jesteśmy niezadowoleni z tej decyzji, możemy od razu złożyć skargę do sądu administracyjnego i oddać ten spór pod ocenę sądu administracyjnego. Natomiast moim zdaniem, już tak patrząc i wcześniej z perspektywy jakiegoś pełnomocnika, adwokata i teraz z perspektywy tej sądowej,
nie warto zabierać sobie jednej instancji. Mimo wszystko, ocenia to ten sam podmiot, ale zawsze może zwrócić uwagę na te nasze argumenty, które podnieślibyśmy w tym naszym środku odwoławczym, w tym naszym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Także zawsze warto wykorzystywać wszystkie możliwości prawne, które gdzieś tam mamy. Także tak, ta procedura jest uregulowana. Natomiast w przypadku, jeżeli organ drugiego stopnia, w tym przypadku dyrektor, uzna, że faktycznie postępowanie było prowadzone w sposób prawidłowy, dowody były przeprowadzone w porządku, decyzja jest utrzymana w mocy, zdaniem dyrektora nic się z tym nie da zrobić, to dalszą konsekwencją tego jest złożenie skargi do sądu administracyjnego. Z tym, że tutaj też takie zastrzeżenie, co już pani mecenas wcześniej sygnalizowała. Sąd administracyjny nie jest trzecią instancją. On nie rozpoznaje sprawy jako organ trzeciego stopnia czy też czwartego stopnia, tylko sąd administracyjny ocenia, czy postępowanie administracyjne prowadzone przez organy, czy postępowanie administracyjne prowadzone przez dyrektora było zgodne z procedurą. Sąd administracyjny z zasady żadnego dowodu już nie przeprowadzi. To jest nadzwyczajne, żeby w procedurze administracyjnej jakieś nowe wnioski dowodowe formułować. Także raczej to jest wszystko sfera postępowania administracyjnego. Także tu jeszcze raz, co jest istotne, to właśnie, żeby tę ścieżkę odwoławczą przed ten wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składać, jeżeli jest taka możliwość, bo sąd administracyjny nic już tam tutaj nie zrobi. Natomiast z kolei znowu, jeżeli jesteśmy niezadowoleni z wyroku sądu administracyjnego, czyli wojewódzkiego i uważamy, że sąd administracyjny źle ocenił to postępowanie organów i oddalił naszą skargę, no to mamy jeszcze jedną możliwość, czyli złożenie skargi kasacyjnej już do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny już jest związany z zarzutami tej skargi, czyli odmiennie niż sąd wojewódzki. Sąd wojewódzki jeszcze raz rozpoznaje sprawę i nie jest związany granicą zaskarżenia. Natomiast sąd naczelny już patrzy tylko na zarzuty, które my przeprowadzimy. Także jeszcze jest możliwość pójścia z tym do sądu wojewódzkiego administracyjnego i później już do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego wyroki są już ostateczne, prawomocne, nic już się z zasady nie da z nimi zrobić. Także tak to wygląda ta ścieżka. Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia, bo wydaje mi się, że są one bardzo cenne i kompleksowe. I możemy w zasadzie zakończyć wypowiedź właśnie na tej ostatniej instancji, czyli Naczelnym Sądzie Administracyjnym. I właśnie to ostatnie takie kończące pytanie dotyczące praktyki też w NSA, w którym masz okazję pracować. Czy NSA już w ogóle wypowiadał się w kwestii skreślenia z listy doktorantów? Czy badał takie sprawy? I jeśli tak, to jakie były konkluzje tych orzeczeń? I tak, robiąc rozeznanie przed naszym webinarem, jak sprawdzałem w piątek, NSA do tej pory jeden raz zajmował się taką sprawą. Zapadło jedno orzeczenie NSA i zapadło 19 wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w przedmiocie właśnie skreślenia z listy doktorantów. No i te wyroki w USA oczywiście będą za jakiś czas też przedmiotem rozstrzygnięcia przed NSA, ale też tutaj trochę taki smaczek, jak wygląda dzisiaj praca Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dzisiaj na rozstrzygnięcie sprawy na rozprawie przed NSA czeka się jakieś w Izbie Ogólnoadministracyjnej 30 parę miesięcy. Także to są sprawy bardzo rozciągnięte w czasie. Natomiast jest trochę krócej na posiedzeniach niejawnych, kiedy nie chcemy tej rozprawy, no to wtedy czekamy jakieś 1,5 roku. Także gdzieś tam te sprawy czekają do swojego rozstrzygnięcia, bo jak widziałem od tych 19 wyroków w USA, też część z nich jest już zaskarżona do Sądu Naczelnego. Także NSA do tej pory raz rozstrzygał taką sprawę. To jest bardzo ciekawe rozstrzygnięcie. Tutaj z Basią mieliśmy możliwość chwilę nawet porozmawiania na ten temat. A o co chodziło w tej sprawie? Ja sobie gdzieś tam tu wynotowałem jakieś najważniejsze kwestie, które NSA powiedział. I stan faktyczny tutaj był taki, o co tam chodziło. Dyrektor jednej ze szkół doktorskich skreślił doktoranta z listy doktorantów. Z uwagi na to była przesłanka fakultatywna. NSA, tutaj dyrektor szkoły doktorskiej uznał, że ta ocena śródokresowa wypadła negatywnie, była negatywna ocena tej komisji. No więc dyrektor powiedział, że nie miał tutaj żadnego pola do manewru. Decyzja musiała zapaść taka, a nie inna i skreślił tego doktoranta z listy doktorantów. Doktorant wykorzystał ten swój środek odwoławczy, czyli wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i podniósł w nim, że no dobrze, faktycznie ta ocena była negatywna, ale tak naprawdę z tej oceny komisji
nie było żadnego uzasadnienia. Ocena komisji była uzasadniona dosłownie w taki sposób, że jest załącznik do protokołu z posiedzenia tej komisji. Tutaj o protokole pani profesor trochę mówiła. No i właśnie tylko tyle ta ocena komisji przedstawiała, tylko tyle zawierała. Dyrektor uznał, że oczywiście rozpatrując to jako organ drugiej instancji, no jest ocena komisji, no jest ocena komisji. No, wprawdzie nieuzasadniona w żaden sposób, ale jest sentencja, no więc jakby dyrektor uznał to tak bardzo rygorystycznie, utrzymał swoje rozstrzygnięcie w mocy. I tutaj co się zadziało? Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zgodził się z dyrektorem, no i uchylił decyzję dyrektora i powiedział, że okej, faktycznie jest to przesłanka obligatoryjna, ale w tym wypadku, jak to powiedział Wojewódzki Sąd, żeby nie skłamać, uznał, że wypowiedzi członków komisji zawarte w protokole tej komisji nie odnoszą się do realizacji indywidualnego planu badawczego, a jedynie jak komisja w toku tego protokołu, co zostało odnotowane, negatywnie oceniła postawę i działalność naukową tego doktoranta, co w konsekwencji oznacza, że nie jest to obligatoryjna przesłanka, a jedynie może być fakultatywną przesłanką, a tu mówimy o zupełnie innym trybie skreślenia. Także w USA bardzo jasno powiedział, że tutaj to postępowanie prowadzone przed dyrektorem i te decyzje administracyjne były wadliwe, no i że nie mogą się ostać. Oczywiście dyrektor też wykorzystał swoje możliwości prawne i złożył skargę kasacyjną do Sądu Naczelnego. To zostało rozpoznane. No i Sąd Naczelny oddalił tę skargę kasacyjną, czyli innymi słowy, tak krótko mówiąc, powiedział, że ten doktorant faktycznie miał rację, że w tym wypadku, mimo negatywnej oceny śródokresowej, niewątpliwie negatywnej, bo taka jest sentencja, jednak to nie było w żaden sposób uzasadnione. A jeżeli nie było w żaden sposób uzasadnione, to jak ten doktorant ma wiedzieć, o co tak naprawdę chodziło? To, że w protokole oceny tej komisji ktoś powiedział, że doktorant się nie przykłada, że nie realizuje faktycznie tej swojej działalności naukowej, że być może gdzieś tam się nie stara, to nie może być podstawą do obligatoryjnego stwierdzenia, że faktycznie ten indywidualny plan badawczy nie jest realizowany. Więc NSA przyznał rację temu doktorantowi, oddalił skargę kasacyjną, no i tak to się zakończyło. Także jest to bardzo ciekawe uzasadnienie, no jednak biorąc pod uwagę to, że żeby gdzieś tam została zmieniona taka decyzja dyrektora, no to trzeba się już postarać. Także rozstrzygnięcie przed NSA na razie bardzo fajnie i kształtuje nam dosyć ciekawą, jak się może wydawać, linię orzeczniczą. Także trzeba czekać teraz cierpliwie na kolejne rozstrzygnięcia. No pewnie jeszcze chwilę poczekamy, ale myślę, że mogą być równie ciekawe. Dziękuję Ci, Piotrze, za ten ogląd sprawy. Ja też miałam się okazję z nią dobrze zapoznawać. I właśnie wydaje mi się, to rzeczywiście trochę wraca nam to, o czym dzisiaj mówiliśmy, właśnie te dwa tryby skreślenia, że one są jednak istotne, że jeśli tutaj następuje trochę pomieszanie tego, to mogą właśnie rodzić się problemy odnośnie stosowania tych przepisów i prawidłowości tak naprawdę stosowania tych przepisów. No ja też jako praktyk jestem bardzo ciekawa tych kolejnych spraw, które gdzieś tam wynikną, żeby ta linia, którą już NSA będzie nam formułował, żeby jaka ona będzie, czy ona będzie iść w tym kierunku, czy będzie jeszcze rzucać nam nowe światło na te sprawy skreślenia. Ja może tylko jeszcze tak ad vocem powiem, że tak jak interpretujemy sobie, już patrzymy na to jedno orzeczenie NSA w tym przedmiocie, to tak naprawdę co możemy z niego wywnioskować? To NSA powiedziało, że organie, czyli dyrektorzy szkoły doktorskiej, jak już rozpoznajesz te fakultatywne, te obligatoryjne przesłanki do skreślenia kogoś z listy doktorantów, to tak czy inaczej musisz zwrócić uwagę na to, czy te obligatoryjne przesłanki faktycznie zaistniały, czyli czy ta negatywna ocena komisji faktycznie jest i występuje w obrocie, czy ona jest należycie uzasadniona, że nie możesz sobie tak z automatu niejako, tak kolokwialnie mówiąc, przyjąć, że jest jakaś tam decyzja jednozdaniowa, jest jakaś ocena komisji jednozdaniowa, no i ty się na tym opierasz i tylko tyle. Ty musisz w ramach tego pełnego rozpoznania sprawy w całości to ocenić, jak każdy też inny dowód. Także to możemy wnioskować z tego orzeczenia. Myślę, że to jest też bardzo ważna konkluzja dla wszystkich podmiotów, które biorą udział w takich postępowaniach w szkole doktorskiej, jeśli chodzi o kwestię skreślenia,
Ja w tym miejscu zapytam, czy jeszcze inni eksperci chcieliby zagrać głos, bo już będziemy zmierzać ku końcowi, czy jeszcze jakieś głosy w tej dyskusji chcieliby zabrać. Ja dziękuję. Ja również dziękuję. Też dziękuję. Jeśli nie, to w takim razie bardzo mi miło było rozmawiać z Państwem na temat skreślenia. Myślę, że te wszystkie perspektywy bardzo praktyczne, które mieliśmy okazję wysłuchać, są bardzo cenne dla naszych słuchaczy. To skreślenie, tak jak mówiliśmy, jest czymś, czego wielu doktorantów może i się boi. Wiąże się to na pewno z negatywnymi konsekwencjami, ale tak naprawdę trzeba troszeczkę poznać te wszystkie przesłanki, te tryby, żeby trochę zrozumieć tą specyfikę i już wiedzieć, jak się w tym poruszać. Wydaje mi się szczególnie ciekawa ta linia orzecznicza, która może niedługo się uformuje. To też będzie dla nas jako praktyków bardzo cenna wskazówka, czy robimy dobrze, co możemy udoskonalić w tej naszej praktyce stosowania tych przepisów. Może sąd administracyjny stwierdzi, że rzeczywiście jest potrzeba jakaś zmiana tych przepisów, żeby trochę ten system był sprawniejszy. W każdym razie mi się wydaje, że tutaj bardzo wiele ciekawych wskazówek padło i cóż powiedzieć, skreślenie to jest już ta ostateczność, ale też wszyscy drodzy słuchacze, doktoranci, drodzy kandydaci i wszystkie inne osoby, które gdzieś są zainteresowane tą tematyką. Kształcenie w szkole doktorskiej jest czymś naprawdę, wydaje mi się, bardzo interesującym, wspaniałym. To jest wyzwanie, gdzie można odkrywać siebie, swoje badania i z każdej sytuacji, tak jak tutaj też pani dyrektor wielokrotnie mówiła, jest wiele możliwości wyjścia, różnego rodzaju porozumienia. Też wydaje mi się, że to jest czasami apel, żeby rozmawiać, żeby sygnalizować, że są problemy, zwracać uwagę. Jest dyrektor szkoły, który może pomóc. Są organy takie jak Rzecznik Praw Doktorantów czy studentów, często w jednostkach, czy inne. Czy są też pełnomocnicy, którzy mogą doradzić. Wydaje mi się, że jeśli też będziemy rozmawiać, dialogować, to wiele takich negatywnych sytuacji uda nam się uniknąć. I tym optymistycznym akcentem pozwolę sobie zakończyć to spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję moim ekspertom. Moimi gośćmi byli pani profesor Agata Ziętek, pani mecenas dr Katarzyna Hanas oraz pan asystent sędziego magister Piotr Radziejewicz. Ja bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze. Życzę wszystkim miłego wieczoru i udanego kształcenia dla wszystkich doktorantów i dla osób chętnych. Zachęcam do jego podjęcia. Dziękuję i do widzenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia.